nami na żywo Adam Wicher. Dzień dobry, witam. Prezes zarządu, współwłaściciel, pomysłodawca Fanzeum Gliwice. Także bez zbędnych wstępów przejdziemy od razu do meritum, czyli wywiadu, nie wykładu. Na koniec będzie czas, żeby Państwo zadawali też swoje pytania tutaj w okienku czatu, który widzą Państwo w prawym dolnym rogu. Także zaczynamy. Adam, na początku chciałabym zacząć od tego, czy uchylisz jakiś rąbek tajemnicy, jaki jest sekret tworzenia miejsca, który tak bardzo podoba się gościom. Bo teraz już prawie 3 lata Fanzeum funkcjonuje jako indoorowa atrakcja rodzinna. Przez ten czas, przez ten cały okres macie w Google 14 000 opinii, 4,9 to jest średnia opinia. My jeszcze sprawdziliśmy, czy to czasem nie był efekt nowości. Sprawdziliśmy, jak wyglądają opinie nadawane przez ostatnie 2 miesiące i tu cały czas trzymacie 4,9. Jaki jest sekret tworzenia takiego miejsca? Sekret to nie zdradzać sekretów. Sekret to jest pokora i emocje, tak? Powiedzmy, że po pierwsze nie realizujemy swoich pomysłów, tylko to, co ludzie chcą oglądać. To jest bardzo ważna sprawa, bo wielu menadżerów, właścicieli realizuje swoje wizje, abstrahując od tego, jak goście to odbierają. Więc oczywiście mieliśmy swoją wizję, ale teraz dostosowujemy się do wymagań, które klienci w sposób bezpośredni, ale tak naprawdę pośredni, czyli odwiedzając wystawę, komentując, patrzymy, co im się podoba i ewentualnie rzeczy, które są mało używane, zmieniamy. To jest jedna sprawa. I druga, emocje, czyli jesteśmy w biznesie emocji i musimy te emocje wyzwalać. Najlepszą emocją oczywiście jest zachwyt, ale czasami może to być nawet strach czy zdziwienie, więc uważam, że najgorsze, co można osiągnąć, to jest to, kiedy klienci wychodzą i nie mają żadnych emocji, już nawet negatywne są prawdopodobnie lepsze niż żadne, bo przynajmniej coś wzbudzamy, jakieś emocje. Więc to są podstawowe rzeczy i oczywiście teraz kwestia specyfika danej atrakcji i każdy ma swoją, ale no to są te 2 czynniki, które są najważniejsze, żeby udało się stworzyć tego typu obiekt. No my otworzyliśmy się w lutym 2022, to będzie za chwilę 3 lata, ale ten obiekt dzisiaj jest zupełnie inny niż był 3 lata temu. Nie tak do końca zupełnie inny, ale jest wyraźnie inne przeżycie niż było na początku. Zwiększyliśmy na przykład udział wszystkich rzeczy edukacyjnych w tej atrakcji i w tej chwili jesteśmy pół na pół obiektem rozrywkowym i w połowie edukacyjnym. Byłam też u Was sama, widziałam, jak bardzo dopracowane są różne szczegóły, ale to, co szczególnie gdzieś tam mnie interesuje, jako osobę związaną z systemem sprzedaży, z dynamic pricingiem, to jest to, że zdecydowaliście się też na właśnie taki szczegół, nie szczegół, ale dosyć odważny ruch związany z pricingiem. Bo ten cennik u Was w tym roku się diametralnie zmienił, to znaczy w kasie, jeśli ktoś chciałby kupować w kasie, rodzina 3-osobowa, no to w tym roku obecnie zapłaciłby 207 zł za taką rodzinę. Natomiast w kanale online ta cena tak naprawdę zależy od wielu czynników i można było kupić w tym roku bilet między 105 zł dla takiej rodziny 3-osobowej, a około 200 zł. Ceną sterował w kanale online algorytm Droplabs i steruje algorytm Droplabs. Dzięki temu zachowaliście taką wysoką otwartość na różne zasobności portfela. Jednocześnie dosyć mocno eksploatujecie tych klientów, którzy są w stanie zapłacić, dla których to nie jest problem, którzy preferują mieć wygodniej na sam koniec gdzieś tam najlepszy sobie termin wybrać. Pokażę, jak to wygląda w praktyce. Czyli tutaj widzimy dostępne ceny, jakie były, tu taka przykładowa sobota, wakacje, mocny deszcz, idealny dzień. Nasza ulubiona pogoda w wakacje. Dla właściciela indoorowej atrakcji. Zwróćmy uwagę, tutaj ta rodzina, jeśli nie kupiła tego slotu czasowego wcześniej, bo tutaj prawdopodobnie można było taką godzinę 13 z wyprzedzeniem kupić dużo taniej, ale tutaj w
trochę w ostatniej chwili, 11:30, rodzinka sobie sprawdza, co po obiedzie zrobić, na 13 195 zł. Ale zwróćmy uwagę, tutaj ten bilet po prostu nie kosztuje 195, bo może się ta rodzinka dopasować, przyjechać godzinę później, zapłacić 147. Jakby zostajecie otwarci na różne zasobności portfela. Zauważmy, że jakby wpływa to też na impuls zakupowy, bo jednak ten klient jakby zaczyna czuć presję, że jeśli teraz przed obiadem się nie zdecyduje, to może mu ta cena jeszcze bardziej się zmienić na te godziny popołudniowe. No ale zachowujecie też dostępność. I też co ważne, to nie jest tak, że ta cena jest po prostu zawsze podbijana. Tutaj mamy przykład ze środy w październiku, słoneczna pogoda, czy wtedy ludzie indywidualni chętnie przyjeżdżają do atrakcji indoorowej? W środę niekoniecznie do nas. Pewnie nie. W tygodniu mamy przede wszystkim wycieczki szkolne w tych godzinach tam do południa i wczesnym popołudniem. No ale tutaj ten temat, który trzeba sobie uzmysłowić, to że cena, w zasadzie szerzej wartość jest zjawiskiem kontekstowym, czyli po prostu zależy, nie ma stałego poziomu, tylko zależy od bardzo wielu czynników, jak na przykład ta szklanka świetnej herbaty, dzisiaj u Marty jest za darmo, ale jak pojedziesz do McDonalda, to kosztuje chyba 5 zł. Więcej. Na pokładzie samolotu taka sama kosztuje prawdopodobnie 2 czy 3 euro, a w parku rozrywki Disneya kosztuje pewnie z 5 euro. I teraz niby ta sama herbata, nie? I dokładnie to samo jest z wartością wejścia do atrakcji turystycznej czy atrakcji spędzania wolnego czasu. I niby człowiek o tym wie, ale boi się to wykorzystać, tak? Bo zacznijmy całą historię. To była ta osoba, która nas namówiła na to wszystko rok temu, bo w zasadzie... Dokładnie rok temu. Dokładnie rok temu, jakoś byliśmy tu na początku grudnia. Tuż przed takim okresem, że już jakby mało się dzieje, prawda? To była połowa grudnia, tak mniej więcej jak teraz. Myślę, że to dokładnie rok temu. I w końcu Marta tam pokazywała te swoje czary-mary, co ten Droplast potrafi. Ja stwierdziłem, no dobra, w sumie nie mamy nic do stracenia, możemy spróbować, jak nie wyjdzie, no to po prostu zrezygnujemy z tego eksperymentu. I decyzja była podjęta dosyć szybko, bym powiedział, nagle nawet, bo myślałem o tym, żeby to zrobić, ale tak naprawdę myślałem, żeby to zrobić na ferie zimowe, które tam w zeszłym roku, śląskie ferie przypadały na początku lutego, o ile dobrze pamiętam. Tak. Więc, no ale przyspieszyliśmy tą decyzję, w sumie nowy rok jest też dobrym pretekstem. No, Marta zadała pytanie, co na to załoga. Załoga po prostu się zdziwiła, nie? Że mamy tydzień na dostosowanie się do nowego systemu. Tak, to był w zasadzie tydzień. Tak, to cała akcja się działa w tydzień. No i tyle, no zrobiliśmy to i obserwowaliśmy wyniki. I teraz, które potwierdziły tą kontekstowość wartości oferty. Nie? I to jest, może przy usługach jest bardziej niż przy produktach, ale niekoniecznie, po prostu jesteśmy przyzwyczajeni myślenia w takim schematem, że woda ma zawsze tą samą cenę, ale no jak jesteś na pustyni i od tygodnia nie piłeś, to inną cenę zapłacisz za butelkę Dokładnie, wody. Podobnie jak musisz coś zrobić z dziećmi. Jak musisz coś zrobić z dziećmi. Jesteś dzisiaj nie w pracy. Dokładnie, bo jakby czynnikiem, który najbardziej wpływa na odwiedzalność w atrakcjach turystycznych, to jest mimo wszystko dostępność wolnego czasu, tak? Bo co z tego, że mamy za darmo, rozdajemy, że tak powiem, bilety, jak ludzie mają święta i do nas i tak nie przyjdą, na przykład w pierwszy dzień świąt. W drugi pewnie bardziej, nasi sąsiedzi próbują i jakieś mają wyniki, ale my akurat w drugi dzień świąt też się nie otwieramy, ale 27 już jak najbardziej i to jest później zresztą cały okres aż do Nowego Roku jest też 4 dni są bardzo dobre. Więc dostępność czasu to jest jeden z, ale nie tylko, tak? Bo tutaj tych czynników, które trzeba zanalizować jest bardzo dużo i oczywiście można to zrobić tak jak na początku robiliśmy, cena na weekend jest wyższa niż cena w tygodniu, no bo w weekend ludzie mają więcej czasu i ochoty na odwiedzanie takich miejsc. No ale tych czynników jest znacznie więcej. No właśnie, to może przeskoczymy trochę
przeskoczymy, potem wrócimy do poprzednich też pytań, ale jak zaczęłeś już mówić o tych czynnikach, bo u Ciebie w zeszłym roku, jeszcze zanim korzystałeś z Droplabsu, ceny nie były zupełnie płaskie, to znaczy rozróżniałeś w kanał online był tańszy, 5-10%, o ile sobie przypominam. Co więcej, u Ciebie, Twój zespół jest bardzo wnikliwy, jeśli chodzi o analizę danych też. I to nie tylko zbieranie danych, bo często na zbieraniu danych się kończy, ale też jednak analizowaniu i wykorzystywaniu tych danych w praktyce. Więc też mieliśmy Znaczy to jest ten element pokory, bo teraz my patrzymy, co klienci oceniają, jak się zachowują, a obrazem tego to są dane na temat ich zachowań, bo to jest też bardzo wyraźne życie. Co innego, co klienci mówią, a co robią, to jest zupełnie co innego. Dokładnie jak z kobietami. Tak, mówią jedno, robią zupełnie co innego. Więc tutaj deklaracje wynikające, czasami prowadzimy też badania, oczywiście. Nawet na naszym obiekcie ostatnio robiliśmy bardzo duże badanie, jak klienci się zachowują, jak oceniają pewne rzeczy, ale dopiero skonfrontowanie tego z tym, jak się rzeczywiście zachowują, daje jakąś podstawę do podejmowania decyzji. I analiza wyników, na przykład zachowania klientów w kontekście procesu zakupowego, no to jest podstawa, żeby podejmować decyzję, co w tym procesie można zmienić. No tak, a jeśli chodzi o samo ustalanie cen, bo tutaj wyzwanie jest nie takie, jaka powinna być cena do fanzeum, tylko jaka powinna być cena na jutro, patrząc dzisiaj, jak jest taka prognoza pogody, jak są takie konfiguracje dni wolnych, jaka powinna być ta cena na pojutrze, patrząc 3 dni wcześniej, więc tu jest mnóstwo decyzji do podejmowania. I teraz w Dynamic Pricing Droplabs my jesteśmy w stanie analizować przeróżne czynniki. Też obserwujemy, że dla danej atrakcji może być istotny zupełnie inny aspekt niż w innej atrakcji, bo tutaj choćby powiedzieć pogoda, ale pogoda to nie jest po prostu pogoda, to jest, można analizować zagrożenie w danym miejscu. Może prognoza pogody jest ważniejsza niż pogoda, tak? Oczywiście i to prognoza może być na 2 dni przed terminem, na dzień przed, na 3 dni przed. I to też co patrzeć w tej prognozie, czy patrzeć na rozkład deszczu w ciągu dnia, czy może intensywność w jakichś określonych godzinach. Tutaj jest mnóstwo punktów danych, które oczywiście można próbować analizować w kontekście też innych czynników, prawda? Bo inne czynniki to są też nie czynniki No dobrze, zewnętrzne. ale sobie powiedzmy szczerze, można teoretycznie, jak wiemy, że w sierpniu będzie deszczowy weekend, to wiemy, że będzie więcej klientów, no ale ręcznie przy jakiejś skali biznesu nie jesteś w stanie tego robić po prostu. No to jest fizycznie niemożliwe. Przy organizacji u nas pracuje około 100 osób, załóżmy to. No dobra, w tym ścisłym kierownictwie osób podejmujących decyzje jest 5-6, ale nawet jakby się ograniczyć do tych osób, no to nie są w stanie podejmować decyzji na bieżąco, więc wcześniej mieliśmy oczywiście przed Droplabsem mieliśmy zachętę do kupna biletu online, czyli to był stały rabat 5 czy 10%, już nie pamiętam, bo to już rok minął. I mieliśmy i tak bardzo duży udział online, tak? Bo my tam w zasadzie nigdy nie spadliśmy poniżej 50%, czyli 50% biletów klientów indywidualnych, bo tutaj abstrahujemy od grup, które inaczej po prostu kupują. Kupuję od zawsze online, a po wprowadzeniu mechanizmu dynamicznej ceny nawet ten odsetek się zwiększył. 75%, nie? Teraz mamy 3/4 ludzi, którzy kupują w internecie z różnym wyprzedzeniem, tak? I teraz oczywiście... Jeszcze zanim o tym wyprzedzeniu, Adam, jeszcze bo poruszyliśmy ten temat tej manualnej zmiany ceny, czy ustawiania pewnych reguł, które można samemu ustawiać, prawda? Jakbyśmy jeszcze pociągnęli trochę ten temat, bo była dosyć ciekawa sytuacja też u Ciebie we wrześniu, gdzie przez chwilę został ten mechanizm Dynamic Pricing w praktyce wyłączony i zostały ustawione reguły, bo takie coś w Droplabsie też można zrobić. No, natomiast szybko zauważyliśmy, że są sygnały, które pokazują, że jednak mimo wyższej średniej na gościa, no to odbija się to na zainteresowaniu ofertą, prawda? Tutaj konwersja spadła w zasadzie o połowę, więc też dzięki temu, że słuchacie danych, patrzycie w te różne sygnały, które też nasi analitycy, nasz zespół pokazuje, no to szybko zostało to... No dobrze, no bo to jakby był błąd w systemie naszym, coś żeśmy ustawili nie tak jak trzeba i trwało to tydzień czy 2,
No, półtorej tygodnia. Półtorej tygodnia, tak, więc okazało się po prostu, że algorytm wie lepiej, tak? I może Człowiek chyba nie jest w stanie po prostu tyle różnych czynników. No nie jesteśmy w stanie tyle czynników zanalizować i wziąć pod uwagę, które bierze algorytm, tak? Algorytm bierze wszystkie czynniki, łącznie z tym, jak klienci zachowują się już na naszej stronie internetowej, jak się zachowują w procesie zakupu. Tak, to jest bardzo ciekawe, że tutaj my jesteśmy w stanie analizować nawet, jaka jest, dajmy na to, konwersja na zakup za 2 dni, a jakie były konwersje na zakup w podobnych okolicznościach konfiguracji dni wolnych, czy prognozy pogody, konfiguracji dni wolnych i koncertów w regionie na przykład. W innych jakby historycznych też okresach, więc jest się w stanie po prostu podejmować te decyzje. Teraz to już wiemy, że generalnie algorytm Droplabsa szuka wzorców zachowań, uwzględniając bardzo dużo czynników i mając dane historyczne, pamięta te wzorce, czyli jeżeli prognoza pogody o 16 mówi, że na drugi dzień będzie padać i jest to dzień wolny typu sobota czy niedziela, to inaczej się klienci zachowują już na samym stronie w procesie zakupowym, inne godziny wybierają i tak dalej, więc cały eksperyment pokazał jedno, ingerowanie w algorytm jest bez sensu po prostu, jest kontrproduktywne i jak jeszcze na początku chcieliśmy robić takie promocje, że pewne godziny, na przykład poranne, mają specjalne sztywne ceny i tak dalej, to teraz praktycznie już odeszliśmy od tego, trzeba dać algorytmowi możliwość jakby pracy na w miarę szerokim zakresie ceny, czyli żeby Państwo mieli jasność. Cena w kasie na dzisiaj to jest 69 zł na weekend, w tygodniu 59. Cena online na weekend od 49 do 67 bodajże, czyli mamy politykę, że w online zawsze taniej i praktycznie mamy 18 zł, że tak powiem, przestrzeni na bilecie na osobę, w której algorytm może sobie, że tak powiem, dowolnie ustawiać cenę w zależności od tego, jakie jest zainteresowanie. I myślimy nawet o tym, żeby ten zakres zwiększyć, podnosząc cenę w kasie. Po prostu od przyszłego roku, może nawet po świętach w zasadzie, bo będzie to dobry okres, więc tylko kwestia, jaką skalę podwyżki zastosujemy, ale doprowadza to do tego, że klient, jak jest słabe zainteresowanie, to może kupić ten bilet po 49, a jak będzie w szczycie chciał wejść i kupując godzinę przed wejściem, no to prawdopodobnie zapłaci tą cenę maksymalną. Tak? Ale ja jeszcze coś bym dodała, bo coś, co wy robicie świetnie, to znaczy wy jesteście bardzo fair wobec klientów, wy im dajecie instrukcje, wy im mówicie, zaplanuj wizytę w Fanzemu wcześniej, aby zapłacić mniej. Więc to jest bardzo ważny aspekt, że ci klienci wiedzą i zdają sobie sprawę, jak się zachować, prawda? Że premiujecie tych de facto, bo wiadomo, jak kupuje się z większym wyprzedzeniem, to jest bardzo duża szansa, że interesujący kogoś termin po prostu będzie jeszcze w bardzo przystępnej cenie, prawda? Oczywiście praktycznie tydzień przed wejściem to można kupić bilety na tym minimalnym poziomie. Także to jest bardzo ważne. Wy tak samo na miejscu, prawda? Wy jesteście super fair wobec klientów. Wskazujecie nawet na miejscu, że można kupić online taniej. A myślę, że to jest ważny czynnik, który też sprawia, że ci goście jakby w ogóle nie widać sygnału, żeby byli niezadowoleni z tego, że... 3/4 przychodzi z biletem więcej, już i tak, prawda? Więc jakby na miejscu naprawdę niewiele już sprzedajemy. Ale ci, co kupują na miejscu, to są świadomi tego, że kupują po najwyższej cenie. I też im to nie przeszkadza. Więc stąd nie wpływa to negatywnie na percepcję, bo wiadomo, nie sztuką jest, jak już przyjechał, wcisnąć mu ten bilet, ale chcemy, żeby on zaprosił znajomych, żeby on za parę miesięcy wrócił. I dał 5 gwiazdek na Google, nie? 5 gwiazdek na Google, zrobił zdjęcie na tego Google'a, więc to myślę, że jest coś, co robicie świetnie i wymaga też podkreślenia. No to jakby to jest kwestia wartości, no w ogóle nawet uważamy, że obiekt jest warty nawet tej najwyższej ceny płaconej w kasie, więc jakby tutaj klienci przychylają się do tej naszej opinii i cały czas pracujemy nad tym, żeby tą wartość zwiększać. No to samo przeżycie na obiekcie, jak już mówiłem o tych emocjach i o wartości, którą dajemy, cały czas staramy się, żeby była jak największa. I dodajemy nowe rzeczy, typu warsztaty na przykład, czy jakieś inne rzeczy, żeby tą cenę uzasadnić, żeby klient miał poczucie, że nawet jak kupił
w kasie, czyli nie skorzystał z okazji, bo nie wiem, nie chciał, nie miał możliwości, to i tak ma na końcu poczucie, że było to warte tej ceny. To jest jedna rzecz. No ale teraz dla nas ważne jest wyprzedzenie, bo ja traktuję wszystkie bilety kupione 2-3 dni wcześniej w zasadzie jako bonusowe, bo jako rodzic też wiem, że planujemy bardzo ambitnie czasami w ten weekend, to pojedziemy tam czy siam, a później dziecko ma katarek, a boli główka, a dzień wcześniej sobie tam jednak gorsza pogoda, obstarł kolanko, a to coś tam i ten wyjazd się przesuwa albo go w ogóle nie ma, więc jeżeli przekonamy klienta atrakcyjną ceną, żeby kupił ten bilet z wyprzedzeniem, to później poziom realizacji mamy na poziomie 97%, tak? Więc generalnie wtedy no boli cię paluszek, ale to go zaplastrujemy i tak jedziemy, bo już mamy bilety. Czy to jakby ta sytuacja i nam ten odsetek gości kupionych z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, to chyba z 20% wzrósł do prawie 40%, tak? Tak, dokładnie, podnieśliście to 2 razy, bo już mieliście przed uruchomieniem Droplabs dobry wynik, 20%, bardzo dobry wynik, podczas gdy taki benchmark branży to jest tylko 8%, czyli w zasadzie w atrakcjach turystycznych co do zasady prawie nikt dzień wyjazdu, nie kupuje, horyzont planowania wynosi 5 godzin. Tak, czyli do końca nie wiemy, kto przyjedzie, czy przyjedzie. Natomiast u Was w zasadzie 4 na 10 gości ma ten bilet kupiony z czyli ja sprawdzając sprzedaż w piątek o 23:00, bo tak mniej więcej kończą kupować, jak sobie tam zerknę, ile mam sprzedanych biletów na sobotę, to z poziomem błędu rzędu 50 osób jestem w stanie oszacować, ile osób będzie do końca dnia. Już po prostu ile nas odwiedzi i to jest bardzo fajne, wygodne. To cała sprawa się rozgrywa po prostu wcześniej. Tak, tu jeszcze z ciekawostek wyciągnęłam, jest to opisane też w case study, które jest na naszej stronie, dane dotyczące takiego bardzo odległego, jak na atrakcję planowania, czyli ludzie, którzy kupili z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Czyli tu sobie wyobraźmy, klient kupuje, dla dzieci, tak, na sobotę i klienci, którzy kupują to we wtorek albo nawet wcześniej. To jest bardzo mocne planowanie. Na początku tygodnia, no każdy z nas sobie może odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie to zaplanować. U Ciebie ten odsetek wynosi 7%, czyli 7% gości, jak sobie wyobrazimy wszystkich gości, taką sobotę kupiło z takim wyprzedzeniem. Benchmark branży, która nie używa dynamic pricing, to jest tylko 2%, czyli tu w zasadzie ponad 3 razy więcej. Też jesteście w stanie właśnie motywować, wytwarzać ten impuls wcześniej, zachęcać do wcześniejszego planowania. Cały czas, jak to już było powiedziane, cały czas w naszej komunikacji zachęcamy, kup online będzie taniej, kup wcześniej będzie taniej, więc jakby klienci mają tą informację i jeżeli rzeczywiście będą chcieli poszukać okazji cenowej, to jak widać 40% ostatecznie się na to decyduje, żeby kupić co najmniej dzień wcześniej, więc chciałbym mieć 90%, ale nie wiem, czy jest to możliwe. Tatrzański Park Narodowy, który używa dynamic pricing stricte po to, żeby kreować wyprzedzenie tutaj w case study na koniec wakacji, no to tutaj już chwalimy się wspólnie, udało się osiągnąć 77% na parking, nie na bilet. Przy startu do Morskie Oko. No natomiast to jest wiadomo taka atrakcja w sumie kluczowa w Polsce. Wiadomo, że właścicielom atrakcji po prostu rodzinnych, no to trzeba się jednak bić o tego klienta w inny sposób. No powiedzmy, że 40% czy 39% to jest całkiem nieźle, no ale będziemy pracować nad tym, żeby był jeszcze lepszy. Czyli kluczem jest znowu emocja gościa, dawanie wartości i spełnianie obietnic, bo teraz bardzo dużo atrakcji wygląda świetnie na stronie internetowej czy na filmikach, a na żywo dużo gorzej. Nasi goście mają odwrotne, że tak powiem, bardzo często oceny, że widziałam, że było lepiej niż na zdjęciu. Tak, nie spodziewałem się, że to jest takie duże, nie spodziewałem się, że tu będzie tyle do roboty, nie spodziewałem się, myślałem, że jak mówicie, że 3 godziny na zwiedzanie, to przesadzacie, tak? Więc ale to jest kwestia produktu, który naprawdę jest non-stop dopracowywany. Przy takim wyprzedzeniu zakupu wiem, że wielu menadżerów, właścicielów interesuje to, dobrze, ale czy ludzie jak już kupili bilet, to czy zmieniają plany? I tu okazuje się, że
Ten odsetek jest niewielki. U Ciebie jakieś około 2% klientów, którzy kupiło, ubiega się o zmianę terminu, faktycznie zmienia ten termin, więc wydaje się... No... Co załatwiamy w zasadzie od ręki, więc 2% to jest w ogóle nic, tak? Nawet nie byłem świadomy tego wskaźnika aż do dzisiaj, że tak powiem, bo zespół, który to realizuje, nawet nie melduje, że tak powiem, żadnych trudności z tym związanych, ani uciążliwości, no bo jak to jest może kilkadziesiąt osób w tygodniu, to nie jest jakiś problem. Czyli klient też wie, że de facto tak jak na bookingu, prawda, bookujemy nocleg, lepiej się czujemy, jeśli mamy tą możliwość gdzieś tam zmiany czy odwołania. U Ciebie też jest ciekawy odsetek klientów, którzy kupili bilet, ale finalnie ani się nie ubiegli o zwrot, ani nie zmienili, nie poprosili o zmianę terminu, po prostu nie przyszli. To jest taki w zasadzie bonus do tego, że masz duży udział online'u, bo jakiś 1% tych przychodów, które spływają do Ciebie z online'u, po prostu okazuje się, że w ogóle nie byłoby możliwych do zrealizowania, gdybyś na ten online nie stawiał, prawda? Prawdopodobnie jakby do nas napisali po fakcie, że mają bilet, ale nie przyjechali z jakiegoś powodu, to byśmy im ten bilet przebukowali. No ale czyli jak okazuje się, że teoretycznie mamy wysoką cenę, powiedzmy, że 60 zł od osoby, czy jakoś tak wychodzi średnio, czy 50 kilka, jak kupisz online, a dla niektórych klientów to w ogóle nie jest żaden problem zrezygnować jakby z zapłaconej kwoty, bo nie chce im się zadzwonić czy napisać maila. No, więc to jest również ten czynnik, który przy wprowadzeniu ceny dynamicznej i bardzo wysokiej ceny w kasie okazało się, że ta wrażliwość cenowa jest dużo mniejsza niż sobie zakładaliśmy. Czy w ogóle mówię o przedsiębiorcach jako takich, którzy zakładają, że muszę być tańszy od konkurencji o 5 zł czy o 2. Większość klientów w zasadzie nie zwraca uwagi na takie różnice cenowe, bo istotniejsza jest wartość, którą im dostarczasz i tu jest ta kwestia. Więc planujemy podwyżkę teraz ceny naszego biletu i to jest tylko kwestia, w jakiej skali będzie to podwyżka. Ja bym dodała, że to nie jest sztywna podwyżka, prawda? Bo tutaj znaczy podwyższymy, tak jak już mówiłem, podwyższymy cenę w kasie, tak, prawdopodobnie o 10 zł, a jakby minimalnej ceny w systemie dynamicznej ceny nie będziemy podwyższać, czyli po prostu zwiększamy widełki możliwości dla algorytmu, czyli będziemy premiować wcześniejszy zakup, że ta różnica między ceną w kasie a zakupem online będzie jeszcze atrakcyjniejsza, co może będziemy obserwować wskaźnik tego wyprzedzenia, więc jeżeli to wyprzedzenie będzie nam wzrastać, to jest to cel, który chcemy osiągnąć, a i tak znajdzie się grupa klientów, którzy kupią na ostatnią chwilę i dla nich ta jakby cena nie jest problemem i są w stanie zapłacić nawet maksimum. Oczywiście nie możemy, że tak powiem, też przegiąć, brzydko mówiąc, czyli ta cena maksymalna cały czas musi odzwierciedlać prawdziwą wartość tego produktu. Dla mnie w ogóle osobiście jest bardzo ważne to, że właśnie atrakcja, teraz rosną, prawda, koszty w przyszłym roku, znowu wyższa płaca minimalna, koszty energii, więc używając dynamic pricingu jesteście w stanie, nie robiąc sztywnej podwyżki dla wszystkich rodzin, jednak zwiększać ten przychód, bo naturalnie każdy biznes jakby dąży też do tego, żeby gdzieś tam znowu rosną koszty, gdzieś tam to bilansować. Jesteśmy krwiopijcami i kapitalistami z krwi i kości i naszym celem jest zarabianie pieniędzy przede wszystkim. Natomiast u Ciebie tak, bo prawda, jesteś prywatną firmą, natomiast też myślę, ogląda nas wiele menedżerów obiektów, które po prostu mają za zadanie pokazywać, prawda. Muszą przynajmniej pokryć swoje koszty, jeżeli mówimy o inwestycjach samorządowych czy muzealnych. Tak, ale przede wszystkim muszą być otwarte też na rodzinę i na różnych zasobnościach portfela, prawda? Więc jest to myślę, że ciekawy sposób, żeby nie robiąc sztywnej podwyżki dla wszystkich, jednak realizować te czyli jak my teraz damy zbieranie przychodów na te statutowe jak damy tą możliwość, jakby poziom 30 zł w zasadzie na osobie, różnicy cenowej między minimalną a maksymalną ceną, to jest już duża przestrzeń, bo to dla rodziny 4-osobowej przy odpowiednim planowaniu to się robi tam 120 zł załóżmy. Teoretycznie zysku przy zakupie
w zasadzie z kilkudniowym wyprzedzeniem, bo to się sprowadza do tego, że 3-4-dniowe wyprzedzenie daje już szansę kupić po tej cenie minimalnej. Ale też nie zawsze, bo jakby też jest istotne to, że czasem można kupić tak. nawet na ostatnią chwilę, jeśli się dopasuje de facto co do godziny, na przykład bo też istotne jest dobre rozłożenie, prawda? Szczególnie to wspominałeś w okresie ferii, kiedy no wiadomo, jest największy jakby zapotrzebowanie na Twoje usługi, tak jak ta woda na pustyni, prawda? Ferie w aglomeracji. I teraz jesteś otwarty od 9 do 19, tak? Do 20 nawet. Do 20 nawet w weekendy. I tutaj, tak jak wspomniałeś, prawda, nie sztuką jest gdzieś tam godzinę 11 czy 13 wypełnić w takie ferie, natomiast dzięki temu, że ci ludzie też jakby kształtujemy jakby wspólnie tą politykę rozłożenia ludzi równomiernie, czyli nie wszyscy przyjeżdżają na tą 11, czyli nie tłoczą się w holu, bo też jakby dbając o komfort klientów, jednak wpuszczacie nie wszystkich naraz. No wpuszczamy, mamy określoną ilość osób, które możemy wpuścić na konkretną godzinę, wpuszczamy co 15 minut, no ale wtedy jak taki duży odsetek planuje wcześniej, a feria jest to jeszcze więcej, to żebyśmy mieli jasność, jak jest wysoki sezon, ludzie się spodziewają, że może nie być biletów na miejscu, to w te 2 tygodnie ferii śląskich to praktycznie nie sprzedajemy nic w kasie. Tak, jak TPN, wakacje. To wtedy naprawdę są jakieś pojedyncze sztuki, bo po prostu nie ma dostępnych terminów. No to już widać, że te godziny poranne czy mniej atrakcyjne wyprzedają się po prostu później, ale też się wyprzedają, no bo nie ma innych opcji dostępnych, tak? I mają troszeczkę atrakcyjniejszą cenę. Ale wyprzedają się też, bo Twój zespół dba o tą komunikację, prawda? Bo jeśli ktoś by dopiero wchodził o tej 13, jak chce o 13 dojechać, jak już wbija nawigację, no to też by to inaczej wyglądało. Więc no to o 13 to już, dokładnie. Ten aspekt planowania, które pozwala na to, że ta rodzinka sobie sprawdza, nie ma biletów do 14, no to dobrze, zaplanujemy sobie dzień tak, żeby dojechać tam na albo przyjedziemy po prostu jutro, prawda? tak? Albo wtedy nie jesteśmy o 14 na online, bo sobie wymyśliliśmy, że po obiedzie chcemy przyjechać na 16, wszystko jest sprzedane, no to dobra, no to okej, to planujemy to na jutro, dzisiaj zrobimy coś innego i w tym momencie te decyzje są łatwiejsze do podjęcia. No chcielibyśmy mieć ferie non-stop, ale tak się niestety nie da, więc tutaj ta komunikacja, tak jak Marta podkreśliła, no cały czas bezustannie kupuj online, bo będziesz miał po prostu lepsze warunki. Ja jeszcze na koniec tej sekcji bym podkreśliła ten wynik, który Wam się udało uzyskać, bo tutaj podnieśliście średni przychód na jednego gościa. Z biletu, nie wspominamy o kawiarni i sklepie z produktami. W ciągu rok do roku o 26%, prawda? Podczas gdy, żeby pokazać tę liczbę w kontekście, gdy branża średnio podnosiła, tej z naszych danych, w tym roku versus zeszły rok, o 8%. To tak pasuje trochę do inflacji, prawda? Naturalne podwyżki. Wyście zrobili prawie 1/3 wzrostu. Co 1/4 do prawie 1/3. No dobra, masz rację, prawie 1/4 wzrostu, więc tutaj bardzo gratuluję i Tobie i zespołowi. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak. No ale to pokazuje znowu, że też to nie jest tylko kwestia techniczna, żebyśmy mieli jasność, tak? Że dynamiczna cena jest mechanizmem, który umożliwia takie rzeczy, czyli robimy podwyżkę faktyczną, ale ciągle ci klienci, którzy kupują z wyprzedzeniem, mają opcję na kupno biletu w zasadzie tańszego nawet, albo w tej samej cenie co rok wcześniej, ale też za tym wszystkim idzie cały czas też wzrost wartości produktu. Dokładnie. Bo jak nic nie zrobicie z produktem, a sobie spróbujecie podnieść ceny, to was rynek bardzo szybko zweryfikuje. Więc to nie jest tak, że nagle mamy magiczną różdżkę i sobie po prostu podnosimy ceny i klienci się cieszą. Nie, za tą to jest narzędzie, żeby tą cenę efektywnie podnieść, ale musi iść równolegle z wartością produktu jako takiego i z komunikacją dotyczących możliwości kupna tego biletu wcześniej, ewentualnie w jakiejś tam okazji cenowej. Ja bym do tego jeszcze dodała, że bo Ty zrobiłeś z zespołem dramatyczny wzrost. My obserwujemy w Droplabsie, że jakby z reguły gdzieś tam ta półka cenowa, ta średnia, bo to jest ważne, to nie jest po prostu
podniesienie ceny, tylko ta średnia, którą może wyjść na gościa, no to atrakcje po prostu mają trochę niedoszacowaną, więc tutaj też jest pewny aspekt pewnie do osiągnięcia z tego, co widzimy, no po prostu uelastyczniając te ceny, ale tutaj jak najbardziej, żeby robić pewnie aż takie wyniki, no to trzeba być pewnym też tej ceny. Z mojego punktu widzenia, jakby jeżeli stwierdziliśmy, że głównym elementem jakby decydującym o tym, czy ludzie odwiedzają atrakcje, jest dostępność czasu, jest to ograniczony zasób, no to okazuje się, że jeżeli atrakcja ma odpowiednią wartość, to ludzie są w stanie za nią dużo więcej zapłacić, tak? Bo po prostu nie mają innych możliwości, bo mają tę jedną niedzielę w te ferie, gdzie mogą z rodziną gdzieś wyjechać, czy zapłacą, nie wiem, 70 zł od osoby, czy 90, to nie jest to ważne aż tak bardzo w kontekście takim, że ważniejsze jest, żeby dzieci wyszły zadowolone i rodzice, tak? I wtedy, bo jak zapłacą po 50 zł, a wszyscy będą niezadowoleni, to będą żałować, no trzeba było pojechać do Fanzeum za 69, tak? Może to być taka sytuacja, więc ten zasób czasu tutaj decyduje i dlatego my stawiamy na tą jakość cały czas, ale jak skoro stawiamy na jakość, no to też mamy opcję, żeby próbować sprzedać to po prostu drożej. Mhm. Chciałabym teraz odnieść się do takiej rzeczy, że no my w Droplabsie specjalizujemy się w sprzedaży online z dynamic pricingiem. W zasadzie wszyscy nasi klienci do sprzedaży offline w kasie używają innych systemów. Ty też używasz innego systemu. Zapewne nie była to prosta decyzja, żeby jednak uruchomić dodatkowy system, bo wszystko miałeś wcześniej w jednym systemie i to system niepołączony z Droplabsem. Gdzieś tam wiem, że wolałbyś mieć ten jeden, prawda, żeby wszystko było razem albo połączone, ale jednak czy z perspektywy czasu te korzyści przewyższają niedogodności? Podstępne pytanie. Jakby nie przewyższały, to byśmy z tego szybko zrezygnowali. Nie? Znaczy, trzeba mieć świadomość, że współpracę z Droplabsem można skończyć z dnia na dzień, jak się coś nie podoba, że tak powiem. Tak? Więc była to ryzyko, ale ryzyko ograniczone w tym sensie, że sobie pomyślałem, no jak nie będzie działać, to po prostu wrócimy do starych rozwiązań. Więc przez ten rok nie wróciliśmy do starych rozwiązań, to po pierwsze. Po drugie, no jeszcze eksploatujemy nowe możliwości, cały czas tutaj pracujemy nad tym, żeby wyniki były jeszcze lepsze. I taka mi się analogia nasunęła. Pewnie, żebym wolał mieć to w jednym systemie, bo teraz przerzucanie danych między systemami, czy analiza danych z dwóch systemów, no to jest dosyć uciążliwe i pracochłonne, ale to jest jak świetne buty do biegania, które cię troszeczkę uwierają, tak, może tam gdzieś tam obcierają, ale masz w nich najlepsze wyniki, to mimo wszystko na zawody bierzesz te buty, tak, sprawdzone i później sobie po prostu zrobisz moczenie nóżek w soli i będzie dobrze, tak. Więc liczymy na to, że kiedyś Droplabs dopracuje ten system offline'owy i nie będziemy musieli korzystać z dwóch, ale na razie jest to drobna niedogodność, która tam operacyjnie troszeczkę zwiększa czas potrzebny do analizy pewnych danych, czy do jakichś tam manipulacji ceną, czy innymi prostymi rzeczami, ale z punktu widzenia całej organizacji, no to jest to drobna niedogodność i tak stawiamy na online i tam są prawdziwe jakby efekty widoczne, szybko, z wyprzedzeniem i to na czym nam zależy, to się dzieje po prostu online. Jeszcze ostatnią daną chyba bym pokazała, już trochę dużo tych jest liczb, ale ona szczególnie przykuła też moją uwagę, że wy jesteście w stanie dzięki takiemu postawieniu na online, gdzie w zasadzie 3/4 kupuje online i efektywnie zbieracie też zgody marketingowe, no to wy w zasadzie z danych wychodzi, że jesteście w stanie po takim roku mieć dojście marketingowe do 1/4 swoich gości. Tak, jak ty na to patrzysz? No to jest coś, bo my oczywiście musimy wydawać pieniądze na reklamę, ale bardzo niechętnie karmimy Google'a, że tak powiem, czy Metę i teraz budując tą bazę danych rozwijamy teraz naszą własną komunikację marketingową. Oczywiście organizacja jako taka się tego uczy, ale mamy progres z tym i dzięki takiemu jakby kontaktowi z klientem możemy się do niego po prostu dużo tańszym sposobem skomunikować niż reklama płatna poprzez marketing automation czy jakieś inne narzędzia, które próbujemy i będziemy ten temat na pewno rozwijać, bo to jest i tak
jakby zebranie tych zgód to jest jeden klik więcej w całym procesie sprzedażowym. Oczywiście wszyscy, co sprzedają online, wiedzą, że każdy klik to problem, ale ludzie generalnie dosyć chętnie się zgadzają na to i znowu nasza komunikacja do tej grupy klientów, nazwijmy to z naszej bazy danych, to nie jest tylko sprzedażowa komunikacja, tak? My tam propozycje sprzedażowe raz na jakiś czas, ale tam mamy dla nich newslettery zgodne z profilem naszej marki, czyli jak pracować, jak się bawić z dzieckiem, żeby to było rozwojowe, jakieś tam inne metody stosować, ciekawej, edukacyjnej zabawy. Czasami jakieś takie proste porady, nawet kulinarne się zdarzają, czyli staramy się tą wartość tym ludziom, żeby chętnie otwierali naszego maila, żeby tam mieli coś ciekawego, a raz na jakiś czas, dobra, macie tutaj zachętę, żeby właśnie teraz nas odwiedzić, bo mamy ciekawego gościa, bo mamy nową atrakcję. Tutaj na początku przyszłego roku otwieramy FunLab, czyli to jest taka przestrzeń do eksperymentowania. I myślę, że to będzie też kolejny pretekst, żeby zachęcić gości do powtórnej wizyty. Jeszcze tak w zasadzie na koniec moich pytań, bo poczuliśmy to na początku, ty się zdecydowałeś jako pierwszy właściciel, menadżer atrakcji rodzinnej w Polsce. Czy jest jeszcze coś, co byś doradził innym, czy to menadżerom, czy właścicielom, prezesom, członkom zarządu, w ogóle ewaluowaniu takiej decyzji, rozważaniu, bo to nadal nie jest codzienność na polskim rynku, prawda? Znaczy powiem tak, z myślenia się nic nie zmienia, z gadania się nic nie zmienia, jakiekolwiek zmiany się dzieją z działania, więc po prostu trzeba do tej wody wejść i zaleta jest taka, że jest na początku dosyć płytko i łatwo wyjść, nie? Więc po prostu słuchajcie, ja kiedyś słuchałem jakiegoś podcastu biznesowego i gość mówi, ja robię szybko, bo zanim moja konkurencja się decyduje, to ja już wiem, jakie błędy popełniłem i zdążę je skorygować, nie? I to jest to, że potencjalna korekta jest szybka i mało kosztowna, a wejście, wyniki będziecie widzieć po tygodniu, po 2, relatywnie szybko i wtedy zamiast się rok zastanawiać, czy warto to zrobić, trzeba po prostu to zrobić i po 2 tygodniach wiedzieć, czy było warto, nie? I to jest moja zasada biznesowa, że trzeba rzeczy zanalizować, ale jeżeli ryzyka są nieduże, a możliwości zrezygnowania z danego procesu są w zasadzie nieograniczone i możliwość ich wdrożenia, czyli powrotu na stary tryb działania jest natychmiastowa, no to po prostu trzeba to zrobić i nie ma co, że tak powiem, się zastanawiać, a co by było, gdyby, a jak to będzie działało, tylko robimy i patrzymy, jak nam nie pasuje, to wracamy, a jak nam pasuje, to się cieszymy, liczymy kaskę. Super, dziękuję Ci za to. Jeszcze już tak na zupełnie koniec moich pytań, bo tu widzę, że od Państwa już 13 pytań, więc też będziemy pewnie musieli gdzieś tam priorytetyzować. Jesteś aktywnym uczestnikiem tego rynku menadżerów atrakcji indoorowych. Czy mógłbyś się podzielić jakimiś swoimi obserwacjami, w którą stronę ten rynek zmierza? Czego się możemy spodziewać w najbliższych latach? Znaczy ja tam poczyniłem ostatnio taki wywiad trochę głębszy dla Wiadomości Handlowych, ale powtórzę moje tezy. Uważam, że rynek jest przed fazą bardzo dynamicznego wzrostu, więc to, że teraz się to rozwija, to jest ok, ale dopiero najlepsze przed nami, to po pierwsze. Tylko trzeba się wyróżnić i elementem wyróżniającym dla nas jest ta wartość edukacyjna. Każdy musi znaleźć swój, ale to jest też ważny element w naszym rozwoju, żeby mieć wartość edukacyjną, czyli ponad zwykłą zabawę. Tak? Chociaż bardzo nie lubię mówić, że zabawa jest zwykła, bo to jest bardzo ważny czynnik w rozwoju dziecka, a każda zabawa jest dziecku potrzebna do rozwoju i to jest przygotowanie do życia, więc sala zabaw zwykła też jest bardzo istotna i dzieci dlatego chcą do niej wracać i rodzice widzą tą wartość. Ale rynek się dopiero będzie rozwijał, każdy musi poszukać swojego wyróżnika. Narzędzia się będą zmieniać. Dzisiaj jest narzędzie typu Drop Labs, może być ewolucja, może znowu jakieś nowe, ciekawe się pojawią, ale przede wszystkim trzeba kreować wartość dla klienta, czy dla gościa i to musi być. My pracujemy teraz nad tym, żeby przygotować się do rozwoju dynamicznego, poprawiamy procedury organizacyjne, procedury marketingowe, systemy, szkolimy ludzi, pracujemy nad organizacją wewnętrzną, że jak
będą szanse rynkowe, żeby zwiększyć drastycznie ilość lokalizacji, to żebyśmy byli na to przygotowani organizacyjnie, bo ja części tych wskaźników, o których Marta mówiła, ja już na bieżąco nie śledzę, bo nasz zespół sprzedażowy to po prostu robi i w zasadzie zespół Marty pracuje z moim zespołem poza nami i tam wiele rzeczy się dzieje, później tylko ewentualnie jakieś większe decyzje są do podjęcia, ale tu pracujemy na tym, żeby nasz zespół się rozwijał i to jest niezbędne, żeby odpowiedzieć później w odpowiedni sposób na rozwój rynku. No i teraz tak, są jeszcze atrakcje oczywiście dla dzieci i rodzinne, ale uważam jeszcze tak na marginesie, że jeszcze rynek atrakcji dla dorosłych czeka bardzo duży rozwój i tutaj będą się działy bardzo ciekawe rzeczy. Super. Przejdźmy teraz w takim razie do pytań. Co tam Widzę, mamy? że jest ich już trochę, natomiast bardzo proszę też, żeby wszyscy z Państwa, którzy jakieś pytanie w Waszej głowie się zrodziło, proszę wpisać je na czacie, nawet jeśli byśmy nie zdążyli, bo czasu mamy 15 minut, a tych pytań już widzę jest trochę, to postaramy się w jakiś sposób odpowiedzieć po webinarze, więc proszę śmiało pytajcie, a tutaj już koleżanka wrzuciła nam pierwsze pytanie. Jak reagują klienci na te różne ceny, czy nie ma awantur przy kasie? Przy kasie klient nie widzi, jakie są ceny online, jak nie wejdzie na telefon, tak? Czyli jakby przy kasie mamy jeden cennik, który obowiązuje przy kasie. I informację, że online taniej. I informacja, że online taniej, no więc część klientów sobie wchodzi na telefon i sobie kupuje po prostu widząc, że ma kilka złotych taniej, a część po prostu ignoruje tą informację i są gotowi zapłacić więcej i nie wiem, nie lubią kupować w internetach. Czyli nie ma awantur? Czyli nie ma awantur, bo nie ma powodu do awantur, tak? Cena w kasie jest, cennik jest jakby obowiązujący w danym dniu na ceny w kasie, a cena online jest widoczna tylko dla klientów, jeżeli rzeczywiście są online. Mhm. Nie zdarzyło się jeszcze żadna awantura, z tego co pamiętam. A pewnie byś o tym wiedział. Pani Karolina, czy zmieniacie klientom termin realizacji biletów na ich życzenie, czy realizujecie zwroty? Tutaj podejrzewam, że było wcześniej pytanie zadane niż była ta sekcja, ale możemy... No dobrze, no to jakby, jak mówisz, generalnie nie mamy problemów z tym, żeby zmienić termin. Jak ktoś bardzo prosi o zwrot, to w sumie tam, ja nie wiem, 2 przelewy miesięcznie realizuję, bo klient napisze dużego maila, że po prostu dziecko się rozchorowało i coś tam i nie ma jak inaczej, to nie robimy z tego problemu. A dosłownie są 2-3 zwroty miesięcznie, a zmiany terminów zespół realizuje nawet bez mojej ingerencji, więc jakieś tam robimy, nie robimy z tym problemu, no ale to jest, nie wiem, kilkadziesiąt przypadków w miesiącu, czyli jeżeli my mamy 200 000 klientów średniorocznie, no to przy naszej skali to są po prostu do pominięcia rzeczy. Idziemy dalej. Dobrze, nadal Pani Karolina. Jeśli zmieniamy termin realizacji, to co z różnicą w cenie? Nie ma o to reklamacji? Nie, no to już jakby, nawet jak ktoś kupił na weekend teoretycznie drożej, a chce przyjść w tygodniu, to już jest jego sprawa, tak? Ma prawo przyjść w innym terminie. Więc, ale jeżeli sytuacja jest odwrotna, że kupił na tydzień, no to jakby dajemy mu na termin równoważny, czyli termin w tygodniu na termin w tygodniu, termin wakacyjno-weekendowy na termin wakacyjno-weekendowy i tyle, nie? Ewentualnie jak ktoś chce ze swoją stratą, nazwijmy to, czyli kupił na weekend, a było drożej, a pasuje mu przyjechać w środę, bo akurat są wakacje na przykład, no to okej, no to klient to akceptuje i nie robimy już żadnych dodatkowych ruchów związanych ze zmianą tego terminu, oprócz po prostu zmiany terminu. Mhm. Czy algorytm też obniża cenę, żeby zachęcić klientów do zakupu, gdy jest mała sprzedaż danego dnia? Znaczy algorytm nie podwyższa tej ceny. Nie podwyższa. Czyli my mamy, nie wiem, w tygodniu od 42 zł, więc jeżeli nie ma zainteresowania na jakieś tam godziny, to po prostu algorytm nie podwyższa tych cen. Nie? Więc tutaj znowu reaguje na zainteresowanie. Chyba w weekend od 49 się zaczynają, ale jak już się zaczyna jakikolwiek ruch to algorytm próbuje wykorzystać sytuację, tą delikatnie podnosi. Czyli generalnie klient nawet w przeciągu dnia ma bardzo dużo opcji cenowych. Zależy w zasadzie na którą godzinę będzie kupował, czyli kupując w dzień
dzień przed, może być tak, że godzina, zakładamy dzisiaj jest piątek, że dzisiaj o 20 klient będzie chciał kupić bilety, to prawdopodobnie godzina 13-14 będzie już bliska maksymalnej ceny, ale godzina 9 na jutro i 17 będą prawdopodobnie już w tej cenie minimalnej, więc po prostu jeżeli chce skorzystać z tańszej ceny, to będzie musiał się dostosować co do terminu. Tak, jest jeszcze taka obserwacja, że no nie jest łatwo ceną sprawić zainteresowanie, prawda, ofertą, bo to nie jest tak, że jeśli prawda, środę w październiku słoneczną, piękna złota jesień, dzieci w przedszkolu, rodzice w pracy, to tutaj obniżając cenę jeszcze bardziej... Nie ma znaczenia, próbowaliśmy to w zeszłym grudniu, gdzie grudzień nie jest dla nas dobrym okresem, bo wizyta u nas to 3 godziny plus jakiś dojazd, w zasadzie trzeba cały dzień zaplanować, a ludzie są zajęci, szczególnie w tym ostatnim tygodniu przed świętami, po prostu innymi rzeczami. Próbowaliśmy bardzo duże obniżki cen, nie zmieniło to nic, tyle, że straciliśmy pieniądze. Nie? No to ludzie znając e-commerce'u, to na przykład indywidualne kody rabatowe, prawda? Mając zebraną dużą bazę zgód za ten rok, no to wiadomo, można już gdzieś tam się zastanawiać, żeby na te... To już te wszystkie działania właśnie skierowane do klientów, którzy znają obiekt i potrafią docenić jego wartość, no bo też Szanowni Państwo, kto nie zna obiektu, no to nie wie, jaka cena jest jakby dobra, tak? I nawet połowa ceny może mu się wydawać, że za dużo, bo nie wiem, bo wystawa gdzieś tam jest w innej cenie. Więc taki marketing skierowany na tą niższą cenę w trudnych okresach będziemy stosować do gości, którzy znają obiekt i znają jego wartość i po prostu są w stanie docenić, dobra, nie pojadę w niedzielę, tylko pojadę w środę na popołudnie i mam wtedy bardzo atrakcyjną cenę, ale wiem, że i tak będzie mi się podobało, bo już znam ten obiekt po prostu z jakichś poprzednich wizyt. I w mojej ocenie to będzie najskuteczniejsza metoda, żeby ewentualnie, jeżeli chcemy coś popróbować niską ceną zgenerować ruch w trudnym okresie, to żeby tą ofertę skierować jednak do klientów, którzy już po prostu u nas byli wcześniej, może byli w zeszłym roku, może 2 lata temu, a może miesiąc temu, no to też jest nasza kwestia, jak tą ofertę skonstruujemy, żeby to było skuteczne, bo obniżanie ceny dla klienta, który i tak nas nie zna, to po prostu nie ma sensu. No i też warto zacząć jak najszybciej zbierać masowo też te zgody marketingowe, bo to jakby no to jest znowu. Zdecydowaliście w styczniu, w grudniu zeszłego roku i teraz już macie cały rok. Nie wiem, mamy 40 000 czy ileś tych adresów już, naprawdę mamy sporo. Oczywiście próbujemy też zbierać na obiekcie, żeby to nie było tak, że no ale to skuteczność jest tu dużo mniejsza, tak? No ale to staramy się tą bazę budować różnymi metodami. Kanał online, czyli przy okazji zakupu biletu jest najskuteczniejszy. No i już rozpoczynamy te działania skierowane do tej grupy indywidualne, żeby właśnie obniżać koszty dotarcia reklamami, a ciągle wiadomo, że klienci, którzy nas znają, to przychylniej generalnie mieli dobre przeżycie, dobre doświadczenie z naszą marką, to i polecają nas chętnie swoim znajomym, no bo nawet jak sami nie korzystają z jakichś tam ofert rabatowych, to mogą to przekazać znajomym i zachęcić ich do wizyty. Dziękujemy za bardzo ciekawe pytania. Tutaj mamy kolejne. A proszę też śmiało, mimo że widzicie, że jest tych pytań trochę, naprawdę jak tylko coś siedzi w waszych głowach, śmiało zadawajcie, my je wszystkie tutaj widzimy. Tutaj koleżanka po prostu musi po kolei je wrzucać. Możemy obiecać, że nie skończymy, póki nie odpowiemy na te pytania. No to super, bardzo dziękuję. Bardzo dobrą dostałem herbatkę, niedrogą, także spoko, możemy posiedzieć. Super, no to lecimy z wszystkimi, więc tym bardziej proszę. Jak długo trwa wdrożenie takiego rozwiązania? No my to zrobiliśmy przez tydzień, tylko dlatego to tak długo trwało, że musieliśmy nowy cennik stworzyć, nie? Chyba o ile pamiętam. Tam robiliśmy różne analizy. Bo jeszcze się zastanawialiśmy, właśnie wykorzystaliśmy, czyli my tą podwyżkę zrobiliśmy i wprowadzenie Droplabsa, już nie pamiętam, czy to był końcówka grudnia, czy początek stycznia. Sama końcówka grudnia to było uruchomienie tam w zasadzie tydzień po decyzji twojej sklepu bez dynamic pricing i myśmy potem przez jakieś bodajże 10 dni zbierali różne dane, analizowali, ustaliliśmy. Tak, bo analizowaliśmy dane z poprzedniego roku, żeby po prostu wprowadzić algorytm. Tuż przed feriami, czyli gdzieś tam w połowie stycznia ten algorytm już zaczął działać, natomiast jakby system Droplabs działał tam już 2 tygodnie wcześniej. Czy do obecnego sklepu online nie, no bo jakby od Droplabsa dostajecie nowy sklep online w zasadzie, bo to musi mieć, czyli my odcięliśmy stary system, że tak powiem, i dla klienta to było po prostu
nagle się zmieniło troszeczkę układ wizualny sposobu zakupowania biletu, a to już było wszystko jakby w systemie Droplabsu, więc to jest tak, że było wszystko przygotowane. Kwestia, jak długo Wam zajmie przygotowanie tego wszystkiego, bo troszkę się trzeba zastanowić, jeżeli od razu się decydujemy na ceny dynamiczne, jaki dać obszar algorytmowi właśnie do pracy z tą ceną, czyli cena minimalna, cena maksymalna, czy cena w kasie ma być równa cenie maksymalnej, czy troszeczkę wyższa. My wprowadziliśmy, że cena w kasie zawsze jest najwyższa, żeby zachęcić do kupowania online właśnie. No ale to jakby rozwiązanie, to jest kwestia, powiedzmy, że 2 tygodnie to świat i ludzie. Jedyną przeszkodą może być to, że się będziecie zastanawiać dłużej nad tym, jaką strategię cenową przyjąć tak naprawdę. Znaczy my też mieliśmy dużo danych z zeszłego sezonu, z poprzednich sezonów, więc też ten okres trwało, żeby nakarmić historią, że tak powiem, algorytm, żeby wiedział, jak nasi klienci się zachowywali wcześniej, żeby już totalnie nie uczyć się od nowa wszystkiego. No ale 2 tygodnie to myślę spokojnie można to zrobić. Pani Kasia, ciekawe pytanie. Czy myślisz, że byłbyś w stanie osiągnąć takie wzrosty bez dynamicznych cen? Tego nie wie nikt, nie? Ale myślę, że nie, bo nie jesteśmy w stanie tego wysokiego popytu przewidzieć z taką dokładnością, jak robi to algorytm. Po prostu. Znaczy my wprowadzając Droplabsa założyliśmy, że cena w kasie jest w ogóle nierealna, że ją robimy jako niedostępną, żeby kupowali online. Się okazało, że w ogóle nie doszacowaliśmy jakby naszego produktu, że ludzie są w stanie, że ta cena nawet w kasie nie była dla nikogo jakąś, a my zrobiliśmy podwyżkę, nie pamiętam, chyba o 20 zł. Z 49. Myśmy też zaczynali tak powoli. Nie wiem, czy pamiętasz, Adam, na początku zrobiliśmy jakąś trochę mniejszą, a zaraz potem robiliśmy iterację, bo też jakby można... Czy w ogóle mieliśmy niedoszacowany poziom cen? O tak, przez pierwsze 1,5 roku, nazwijmy to tak, więc podnieśliśmy, wydawało nam się bardzo wysoko na kasie, licząc na to, że po prostu kupowali online, i kupowali i na kasie, tam te 25% kupuje, reszta kupuje online, więc jakby ja podniosłem bardzo wysoko cenę, licząc, że dobra, klienci kupią online, to ten bałbym się zrobić tak bez możliwości, żeby sobie mogli kupić online taniej po prostu, tak? A tu się okazało, że wiedząc, że jak prowadzimy dynamiczną cenę i ten próg minimalny, jakiś tam, który był bardzo atrakcyjny, więc się okazało, że wprowadzenie tego systemu pozwoliło nam uzyskać większą podwyżkę, niż byśmy się odważyli, nie dając klientowi tej możliwości, że jak kupi wcześniej, to może kupić nawet 30% taniej po prostu. Nie? Bo na regule minus 10% zawsze w internecie byśmy tego nie osiągnęli. A tak dzięki temu, że ta podwyżka była wyższa, niż moglibyśmy sobie pozwolić przy sztywnych cenach, a się okazało, że klienci ją zaakceptowali i tak kupują na ostatnią chwilę i ta wrażliwość cenowa na ostatnią chwilę jest dużo mniejsza, niż nam się wydawało. Generalnie podstawowy wniosek jest taki, że klienci są, jeżeli masz dobry produkt oczywiście, nie, chcą zapłacić dużo więcej, niż ci się wydaje, że 5 zł czy 10 to dużo, a dla klienta czasami się okazuje, że to żadna różnica, że ten termin jest ważniejszy, bo pogoda akurat dzisiaj, bo coś tam, bo wnuki przyjechały i są w tej chwili i nie chce iść na zwykłą atrakcję, tylko do jakiejś może nawet i trochę droższej. I wiecie, no teraz pojawiają się nowe, bardzo markowe wystawy i kogo śledzi Meta, to ten wie, bo na Facebooku się już pewnie atrakcje, ta wystawa pod Krakowem pokazuje i tam cena jest, wydawać się może, że wysoka, bo tam 100 kilkadziesiąt złotych, ale jestem przekonany, że to nie będzie problem, bo produkt jest unikalny, wystawa jest tylko przez jakiś tam okres, nie wiadomo dokładnie jaki, ale podejrzewam, że będzie odpowiadać tej wartości, więc tu klienci są gotowi zapłacić po prostu więcej. Ale zawsze przy dynamicznej cenie masz tę możliwość, że jakby nie działało, no to algorytm bez powodu nie będzie tej ceny do maksa dążył i będzie sprzedawać na te terminy, nazwijmy to mniej popularne, po cenie minimalnej, którą sam sobie wyznaczasz. Dzięki za ciekawe pytanie też. Co w przypadku, gdy nie ma wejść na konkretną godzinę? No to wybierają inną godzinę. Dobrze, i tu jeszcze też od Pani Karoliny, to znaczy obiekt jest czynny, tu się chce Pani Karolina doprecyzować, od 9 do 20. Od 9 do 20 w weekendy, w tygodniu jest czynny do 19 i tam bilety sprzedajemy maksymalnie 1,5 godziny chyba przed zamknięciem, bo obiekt
jest przewidziany na 3-godzinne zwiedzanie, no ale jak ktoś bardzo chce wejść i ma świadomość tego, że ma tylko 1,5 godziny, no to przecież generalnie wpuszczamy, chociaż to są jakieś pojedyncze przypadki. Czyli jak mamy obiekt do 20, w zasadzie do 18 maksymalnie goście wchodzą i te 2 ostatnie godziny są po prostu na obiekcie. To jest sytuacja w weekend, a w tygodniu tam 17, 15, 30 to są ostatnie wejścia i wyjście o 19. To chyba była kontynuacja. Tak, klient sam wybiera, kiedy może przyjść, po prostu definiując godzinę, na którą kupuje bilet. No jak są niedostępne godziny, to nie może ich po prostu wybrać i tyle. Jak dużą atrakcją, Pani Ania, trzeba być, żeby móc skorzystać z takich dynamicznych cen? Myślę, że wielkość atrakcji to nie ma chyba znaczenia, bo to... Ja bym powiedziała, że jakby my zaobserwujemy raczej na ten moment, kierujemy ofertę dla większych atrakcji, czyli żeby jednak tych kilkadziesiąt tysięcy pewnie gości ta atrakcja miała, żeby jednak ilość też punktów danych, które jesteśmy w stanie mieć na bieżąco, czy mieć historycznie, była już pewnie na jakimś pewnym poziomie. Więc ja bym powiedziała, że nie jest dla wszystkich atrakcji, bo to też nie jest tak, że no, to się wiąże, to jest jakby dosyć zaawansowana usługa, prawda, masowego przetwarzania danych. To jest też danych. poziom jakiegoś też, kosztu, który... No dokładnie, więc to trochę definiuje ten wejście, poziom tak. też kosztu, jakby trochę jak sobie właściciel, menadżer musi skalkulować, czy to jest już coś, gdzie ta stopa zwrotu się opłaci. No wiadomo, też im większa atrakcja, tym się zaczyna ten koszt w zasadzie ginąć, ten koszt na prawda? klienta po prostu jest wtedy dla nas do pominięcia, ale no, czyli co, 20 000 rocznie, żeby to miało sens? Powiedziałabym, że trochę więcej i to nawet nie trzeba patrzeć w kategorii roku, nawet może sezonu, bo też obserwujemy, że są atrakcje, które potrafią, nie wiem, jakieś letnie kąpielisko, prawda, które potrafi mieć dosyć dużą kumulację, jak na powiedzmy średnią dzienną, ale tylko przez 2 miesiące i to też jest okej, prawda, też jest okej. Ale Natomiast to raczej kilkadziesiąt tysięcy to jest pewnie takie minimum, raczej takie trochę więcej niż gdzieś tam 20 pewnie. No my mamy około 200 000 rocznie, więc jakby przy naszej skali to te koszty z tym, bo to są też jakieś koszty z tym związane, tak? To nie jest nic za darmo, bo Droplab przecież pracuje i kupa ludzi to musi udoskonalać, więc trzeba za to zapłacić, za to narzędzie, jakieś pieniądze, ale przy naszej skali to jest w ogóle, zwróciło nam się w pierwsze ferie, tak? Powiem tak. Czyli nasza roczna opłata zwróciła nam się w 2 tygodnie ferii śląskich, mniej więcej, no więc reszta roku to już zarabiamy na tym, patrząc na to, ile mogliśmy podnieść bilety w stosunku do tego, ile byśmy się odważyli bez tego. Super. Dobra, dziękujemy za takie challenge'ujące też pytania. Jeszcze Pani Ania, jak to się stało, że ponad 70% kupiło bilet online? Czy wymagało to dużego nakładu reklamowego? My od samego początku, jak już mówiłem, mieliśmy bardzo dużo, stawialiśmy na reklamę online. W zasadzie cały nasz budżet jest w reklamie online, tak? My się reklamujemy tylko online. Nie liczę wycieczek, bo tam idzie analogowa, nazwijmy to, komunikacja, czyli katalogi wysyłane pocztą do szkół, tak? Których wysyłamy 10 000 kopert rocznie, żeby była jasność, tak? W każdej kopercie 10 katalogów, więc 5 000 na rozpoczęcie każdego semestru. My wydajemy nie wiem, 5 do 7% obrotu naszego przychodu na reklamę płatną online. Myślę, że bliżej 5% rocznie, więc jakby i to jest wtedy taki efekt, tak? Więc stąd też taki wynik. Ja nie wiem, czy tutaj jest jacyś wasi klienci zbliżają się do tego poziomu w ogóle? No, medianę, którą my obserwujemy wśród klientów bez dynamic pricing, to jest raczej 10-15%. No dobrze, ale z ceną dynamiczną? Z ceną dynamiczną, no to powiem, wy jesteście na bardzo wysokim poziomie, bo tutaj z tych case study, do których mamy możliwość wskazywania konkretnych danych, no to na przykład Tatrzański Park w okresie wakacji przy parkingu, no to 86%, no natomiast to już omawialiśmy, prawda, to jest trochę specyficzny case, a tak to bardziej 60, 64, także wy się tutaj wybijacie. Dobra, czyli mamy tam 10 czy 15% powyżej średniej ranży, no ale to... Z dynamic pricing, bez dynamic to to już nie mówię, nie? No to
wiecie, no to są trzy rzeczy. No to komunikacja w internecie, która skłania do zakupów w internecie, podkreślając tą korzyść cenową i dostępność terminów. No i sam produkt, myślę, się generalnie broni. No to są najważniejsze rzeczy. Polacy są w stanie kupować online. Jak widać są, tak, bo u nas nawet, słuchajcie, dosyć dużo jest przecież dziadków z wnukami. No właśnie, o to chciałam zapytać, bo to się często pojawia. Dziadkowie z wnukami, czy oni są naprawdę wykluczoną społecznie grupą, nie są w stanie kupować online? Jak to nie są w stanie? A jak kupowali w czasie pandemii? Znaczy powiem Wam tak, że pandemia w mojej ocenie bardzo nam pomogła w tym, bo patrzę na moich rodziców, którzy mają ponad 70 lat i oni teraz na Allegro to śmigają, po prostu w telefonie, nawet komputera nie muszą odpalać, nie? Więc ta grupa, powiedzmy, osób starszych, przetrenowana przez nasz mechanizm, przez ten okres pandemii w kupowaniu online najpotrzebniejszych rzeczy, nauczyła się z tego korzystać i po prostu jakby nie mają powodu się tego oduczyć. Nie? Więc jak jest dobra oferta, to kupują. No, czy ktoś, przecież zobaczcie, ile ludzi lata samolotem i w zasadzie nie ma możliwości kupienia biletu na samolot, tylko online, tak? Nie ma innych opcji na kupno. Ja nie znam osobiście, czy można. Chyba można pójść może do biura podróży i rzeczywiście kupić coś tam w tym biurze podróży, ale znowu mamy niedoszacowujemy jakby tego, że społeczeństwo mamy bardzo scyfryzowane, że Blik jest totalnym przełomem technologicznym, jeżeli chodzi o zakup online. To możemy powiedzieć przecież, nie wiem, 98% transakcji jest Blikiem, czy nawet więcej? Około bardziej 80%, bo jednak też karty, no to też są wygodne, prawda? Jak ktoś ma Apple Pay'a czy Google Pay'a, to też no sobie dobra, kilka, to w zasadzie płaci na dobra. No. Natomiast bardzo wysoki odsetek, no i też wy w tym momencie z Dropnapsem, no to po prostu się wpisuje ten kod. Ja mam wrażenie, że tam wszyscy kupują Blikiem praktycznie, chociaż jeszcze swoją tę metodę automatycznej typu Apple Pay czy Google Pay, więc to jest bardzo łatwy zakup, wbrew pozorom. Ludzie się, nawet to pokolenie starsze się nauczyło tego i nie ma z tym żadnego problemu, więc to są kilka czynników, czyli podsumowując, dobry produkt to jest podstawa, zachęta cenowa w internecie zawsze taniej, czyli my mieliśmy dużo sytuacji, że w wysokim sezonie po prostu mamy niedostępne bilety, tak? Bo praktycznie jeżeli w niedzielę chcesz kupić bilet o 13:00 w niedzielę ferii zimowych, to nie ma już opcji, nie ma możliwości wejścia aż do 18:00 praktycznie, nie? Więc to też ludzie przekazywali sobie, kupcie wcześniej, bo szczególnie na wysokim sezonie nie kupicie na ostatnią chwilę, no to się wszystko automatycznie Google nakręca. nawet pomaga, bo ostatnio na Google Maps, przynajmniej na iPhone'ie, pojawiła się już taka zawieszka przez to, że dużo klientów zostawia u Was opinię i Google tam sam pyta taką ankietkę, czy kupowałeś, czy polecasz innym kupić z wyprzedzeniem, tak lub nie. Przez to, że klienci Twoi wskazują, że warto, to u Ciebie już nawet na Google Mapsie jest taka zawieszka polecane z wyprzedzeniem. Nawet nie wiedziałem. Czyli jak ktoś szuka w nawigacji, jak to jest daleko, gdzieś tam orientując się kilka dni przed przyjazdem, no to już nawet ma... No, generalnie można to wypracować, nie? Po prostu można to wypracować i ten udział, no, mniejszy lub większy. Ja podkreślę, dlaczego my na to stawiamy, bo dla mnie zakup z wyprzedzeniem to jest dodatkowy zakup. Jest tyle czynników, które później mogą spowodować, że nawet z zaplanowanego hucznie z całą rodziną wyjazdu w weekend do fanzeum, a bez biletów, może się to wszystko wywrócić, że jak kupią nawet dzień wcześniej, to jest po prostu pewny przyjazd, a tak to ja go szacuję na 50%. Nie? Więc dlatego to jest mój osobisty konik, żeby jak najwięcej sprzedawać wcześniej, bo to jest pewne, sprzedane. A odkładanie wyjazdu na dzień, odkładanie zakupu na kupno przed kasą, to w wielu wypadkach po prostu kończy się, tym bardziej, że atrakcja jest rodzinna, z dorosłymi może by było troszeczkę inaczej, tak? Ale kto ma dzieci, ten wie, że tam powodów, dla którego mogą Ci zepsuć wyjście, może być po prostu 1000 i mogą się pojawić nagle, więc też my mamy osobisty mój jakby konik, żeby to promować, no ale to trzeba po prostu promować i tyle. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze pytanie? Dobrze, patrzę na koleżankę. 12:08. Tak, 12:08, ale Adam obiecał, że odpowie na wszystkie. Nasz obieg, to rozumiem Pani Karoliny, jest czynny od 10 do 22. Nie mamy wejść na konkretną godzinę, co w tym przypadku? To można na konkretny dzień sprzedawać prawdopodobnie, tak?
Bo to jest wasz case z Bałtowa. Można sprzedawać, tak jest, na konkretny dzień, czyli klient nie deklaruje się co do godziny, tylko deklaruje się co do dnia. Tak? I funkcjonuje to na przykład w outdoorowym parku rodzinnej rozrywki Bałtowski Kompleks Turystyczny, czyli Raport Krasiejów. Znaczy u nas sytuacja jest specyficzna, ponieważ mamy jakąś pojemność tego obiektu maksymalną, dlatego rozbiliśmy to na te sloty 15-minutowe ze względów pożarowych to raz, czyli ile osób maksymalnie może być na obiekcie i chociaż jesteśmy poniżej limitu, bo chcemy też tym ludziom dać odpowiedni komfort, bo u nas na obiekt ma 4000 metrów, więc maksymalnie na obiekcie tam chcemy mieć tam 600-700 osób, więc nie dopuszczamy, czy regulując ilość osób, które wpuszczamy na każdą godzinę, no regulujemy, żeby nigdy na obiekcie nie było ich powyżej 700, żeby wszyscy odwiedzający mieli komfort, nie było czekania, mieli gdzie miejsca, jak będą mieli ochotę na kawę wypić i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z tego wynikało te nasze ograniczenia i sprzedawanie. No jak sala kinowa też ma po prostu określoną pojemność i nie można wpuścić więcej osób niż jest miejsca. Ale jeżeli jakby nie ma potrzeby robienia w ten sposób, no to można, tak jak obiekty outdoorowe, które teoretycznie mają nieograniczoną pojemność, można po prostu sprzedawać na konkretny dzień i wtedy jakby nie ma tych slotów godzinowych, tylko są dni do wyboru i różne ewentualne ceny na różny dzień, tak? Tak, ja tutaj Panią Karolinę też zaproszę do oglądnięcia nagrania z webinaru sprzed 1,5 tygodnia czy 2 tygodni z prezesem zarządu Bałtowskiego Kompleksu właśnie, który podaje, jakby spełnia ten przykład, prawda, czyli jest wybór dnia. Podeślemy, myślę, w mailu podsumującym też webinar, link do tego wcześniejszego wywiadu. Też go w końcu obejrzę, bo nie mam czasu. Polecam. Dobrze, czy jeszcze mamy? Dobrze. Jako jednostka publiczna musimy dbać o brak wykluczenia osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym oni zawsze będą musieli kupić drożej w kasie, idąc dynamiczną polityką. Czy macie na to jakoś rozwiązane jakieś doświadczenie? Słuchajcie, to nie muszą kupić drożej, bo jeżeli ustalicie, że bilet w kasie kosztuje tyle samo, co online dla tej grupy, my mamy delikatną różnicę. My mamy coś takiego jak bilet dla osoby niepełnosprawnej i bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i to jest 30 zł bodajże online, a 35 w kasie. Więc jakby zrobiliśmy minimalną różnicę, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, mimo wszystko zachęcić do kupna online, ale jak sobie ustalicie, że cena online dla tej grupy jest taka sama w kasie, jak i online, no po prostu to nie będą kupować online w takiej ilości, no chyba, że jest jakieś ograniczenie co do ilości miejsc, których możecie po prostu wpuścić, nie? Czyli nie wpuścimy więcej niż mamy miejsc, więc... No, was chyba bilet dla maluszka kosztuje tyle samo w kasie bodajże. No, u nas bilet dla maluszka kosztuje chyba 10 zł, chyba jest akurat taka sama cena w obu wypadkach, więc to nie jest tak, że musicie robić cenę w kasie wyższą. Nie ma dla każdego wariantu. Dla każdego wariantu i to możecie sobie to regulować dowolnie, nie ma takiej opcji. No rzeczywiście, my bilet dla maluszka, nawet zerknę, bo po prostu nie pamiętam. Ale ciekawe jest też to, że wskazujesz, że z praktyki, no to osoby starsze to wcale jakby, jeśli jest znaczący w obiekcie udział osób starszych, no to też nie trzeba się zamykać, żeby tej grupie nie proponować dynamicznej polityki cenowej, więc też... No, dokładnie, czyli my bilet dla maluszka mamy po 10 zł i on jest taki sam online i w kasie akurat. A na bilecie dla osoby niepełnosprawnej lub opiekuna mamy po prostu 5 zł różnicy, ale jak będziecie chcieli sobie tą różnicę zlikwidować i mieć w tej samej cenie, to system nie stawia takich jakichś wymagań. Sami sobie decydujecie, jaki poziom różnicy cenowej, jaki poziom rozpiętości cenowej, to jest wszystko do uzgodnienia i myślę, że w początkowym etapie zespół Droplabsu Wam służy radą i pomocą i pomoże Wam to ustawić tak, żeby szybko to można było ocenić, czy to działa, czy to nie działa, jak ewentualnie nie będzie działało optymalnie, to zasugeruje zmiany. Nasz zespół potrafi analizować dane, generalnie rzecz biorąc, ale i tak, nie wiem, co 2-3 tygodnie jest jakieś spotkanie i gdzieś tam jeszcze zespół Droplabsa też nam podpowiada, że widzi takie lub inne tutaj wzorce zachowań i czy może warto to uwzględnić w jakichś tam naszych działaniach. Więc tutaj jest wsparcie z tej strony zespołu analitycznego Droplabs zawsze, a szczególnie dla początkujących, to my też na początku bardzo mocno żeśmy korzystali, praktycznie przez pierwsze 2 tygodnie to chyba codziennie żeśmy rozmawiali, tak. jak to działa. Byłeś pierwszą atrakcją. A byłem oczkiem w głowie, byłem wtedy, no teraz już jestem... Nadal jesteś. No, ale już wiadomo,
nastawiajcie się na to, że jak wprowadzicie takie rozwiązanie, to będziecie po prostu tutaj mieli dostępność. Po pierwsze będziecie chcieli o tym pogadać z ludźmi, którzy mają doświadczenie z innych obiektów, i zespół Droplabsa też jest otwarty na to, więc spokojnie będziecie tutaj mieli wsparcie, żeby to wprowadzić, za rączkę, że tak powiem, na bezpiecznie, bez żadnych gwałtownych ruchów i bez panicznych ruchów. To najważniejsze. Super, dziękujemy też za to pytanie i odpowiedź. Czy jeszcze coś mamy? Tak, Dominika wskazuje, że tak. Czy mieliście taką sytuację, gdzie zabrakło miejsca dla klientów, którzy kupili online i musieli czekać, bo dużo od na dany termin przyszło i kupiło w kasie? O, to pewnie... Nie mamy takiej sytuacji, bo Właśnie macie dwa systemy. Mamy dwa systemy, połączone. ale jest tak. Online możesz kupić maksymalnie minimum. 10 minut na sprzęt. Wydaje mi się, że to zmienialiście. Ale na początku daliśmy sobie pół godziny, nie? Czyli jak kupowałeś na 11, o 11, to musiałeś kupić na 11:30 lub później. Więc nie była sytuacja. Klienci kupujący w kasie przychodzą generalnie na ostatnią chwilę, nie? Więc tutaj nie ma tego problemu, a my po prostu pulę dostępną, jeżeli była wyprzedana pula online wcześniej, no to w kasie nie szło, po prostu nie były bilety niedostępne i tyle, nie? Czyli bilet online jest jakby ma priorytet, bo wiemy o nim wcześniej. I to, co zostanie, jest tylko sprzedawane, że tak powiem, w kasie, nie? I tyle, no bo też ludzie kupują, mają dojazd, no do nas przyjeżdżają nawet 1,5 godziny czasami. No więc nikt o 12 nie kupuje na 12:30, chyba że jest przed samą kasą, ale my tą możliwość ograniczyliśmy na początku do pół godziny, ale teraz chyba nawet daliśmy, nie wiem, 10 minut tylko, bo i tak większość ludzi kupuje po prostu online. Nie? Tak, Także... ja tu jeszcze dodam, bo jakby Adam bardzo stawia na online i tutaj ma często tak, że terminy są po prostu wyprzedane w online i wtedy naturalnie ci ludzie mają pierwszeństwo, natomiast no też spotykamy się z praktyką, gdzie jest w jakiś sposób zawsze margines zostawiany dla tych klientów na ostatnią chwilę, którzy się pojawią do kasy, więc takie coś też można zrobić, prawda, że gdzieś tam parę miejsc czy paręnaście miejsc jest możliwych w kasie, w zależności wiadomo jak pojemny jest obiekt, więc tej opcji jest wiele. Jak Natomiast klient kupuje to, bilet na godzinę, to go wpuszczamy o tej godzinie generalnie, nie ma tutaj żadnego dyskutowania. Nie? I jeżeli nawet tam ktoś tam jeszcze przyjdzie i ma małe dziecko i jedną osobę ponad limit, czy nawet 3, to też tu nie robimy większych trudności, bo jak już powiedziałem, my mamy limit pożarowy 1000 osób na obiekcie, a wpuszczamy tak 700, więc jak ktoś tam naprawdę przyjechał 300 km i nie kupił biletu online i mówimy o rodzinie 4-osobowej, to ich jakoś gdzieś tam wetkniemy, nie będą musieli czekać nie wiadomo jak długo. Nie? Ale też myślę, że ważne, że wy nie dajecie gwarancji wejścia, wy dajecie priorytet wejścia o tej godzinie, prawda? Więc gdyby była taka sytuacja, że akurat się, nie wiem, stłoczyło trochę osób, no to też to nie jest podejrzewam problem. Nie, no jak ktoś ma bilet na 14:30 i przyjedzie, nie spóźni się, to raczej wejdzie o tej 14:30 lub 14:35 czy jakoś tak. Tak, to jest ciekawe i fajne, że mimo, że te systemy nie są połączone, to jakby jakby byliście w stanie dobrać tą liczbę miejsc w internecie na każdy slot, że de facto problemu nie ma, ale wiem, że często są takie pytania właśnie, jak pani Katarzyno się pojawiają, gdzie obiekt się naturalnie jakby boi, prawda, co to będzie. Jak... To można sobie założyć po prostu, że na online dajecie 10 miejsc na godzinę, strzelam teraz, tak? I póki to się, znaczy to wszystko wyjdzie Wam w praniu i trzeba się przygotować na to, że jak zrobicie odpowiednią komunikację, żeby sprzedawać online, to się proporcje mogą bardzo gwałtownie zmienić, nie? Bo jak dzisiaj większość atrakcji ma 8 czy 10% sprzedawanych tylko online, to przy odpowiedniej komunikacji, tych zachętach i tak dalej, to się może nagle zrobić kilkadziesiąt, tak? W miarę szybkim czasie, no ale to trzeba wyeksperymentować. Także jak mówiłem, zamknąć oczy i wskoczyć, Droplabsy będą Was trzymać za rączkę, także nic się nie dzieje, a jak się okaże, że woda za zimna, to zawsze można z niej wyjść, nie? Dobrze, tutaj koleżanka mi wskazuje, że to były wszystkie pytania, które zadaliście. Jesteśmy już trochę po czasie, także bardzo dziękuję Adam, że zgodziłeś się na wszystkie odpowiedzieć. Gdyby coś z Państwa jeszcze się nasunęło, to możecie śmiało w odpowiedzi na maila, którego wyślemy po tym spotkaniu zapytać, a ja postaram się przekazać ewentualnie do Adama, jeśli będzie taki uprzejmy. A jak przyjedziecie z dobrym ciastem, to zapraszam do Fanzeum, możemy tam jeszcze pogadać. Dziękujemy serdecznie, w ogóle bardzo dziękuję za taką otwartość i mam nadzieję też, że jeszcze nie raz się spotkamy. Nie bójcie się, próbujcie, żebyście wiedzieli, że ewentualnie Wam to nie pasuje z jakiegoś powodu, a najgorzej jest zastanawiać się i nie wiadomo nad czym.
Super. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. I do widzenia.